Brytyjski językoznawca przedstawia serię Angielski dla Polaków. Przekorne przyimki. Wprowadzenie. Witam serdecznie i zapraszam na czwarty odcinek serii Angielski dla Polaków. Przekorne przyimki. Czwarty odcinek. Przyimki miejsca. Miejscowości, dzielnice, regiony, kraje, strony świata. Część druga. Gdzie ktoś jedzie. W poprzednim odcinku przedstawiłem używanie przyimków w języku angielskim przed nazwami miast, dzielnic, regionów, krajów oraz stronami świata. Skupiłem się wtedy na tym, gdzie coś lub ktoś się znajduje. A jeśli chcemy wyrazić, dokąd ktoś jedzie, to co wtedy? W języku polskim występuje przed nazwami miast przyimek do. Na przykład te pociągi kursują z Warszawy do Gdyni i z powrotem. O 11:30 autobus przyjechał do Krakowa. W większości przypadków używany jest w języku angielskim przyimek to. W związku z tym to pierwsze zdanie można przetłumaczyć bezpośrednio na angielski. Używany jest przyimek to. These trains run from Warsaw to Gdynia and back. These trains run from Warsaw to Gdynia and back. Za czasownikiem arrive występują natomiast przyimki in lub at. At 11:30 the bus arrived in Krakow. Lub at 11:30 the bus arrived at Krakow. At 11:30 the bus arrived in Krakow. Lub at 11:30 the bus arrived at Krakow. Można również powiedzieć the bus arrived in Krakow at 11:30. Lub the bus arrived at Krakow at 11:30. The bus arrived in Krakow at 11:30. Lub the bus arrived at Krakow at 11:30. Jeśli rozmawiamy w języku polskim o dzielnicach, regionach, wsi, krajach, które zwiedzamy, to występują przed ich nazwami różne przyimki. Natomiast w języku angielskim występuje cały czas przyimek to. Dzielnice. Autobusy kursują do każdej dzielnicy Warszawy. Na Bemowo, na Białękę, na Bielany, na Mokotów, na Ochotę, na Pragę Północ, na Pragę Południe, do Rembertowa, do Śródmieście lub na Śródmieście, na Targówek, do Ursusa, na Ursynów, na Wawr lub do Wawra, do Wesołej, do Wilanowa, do Włoch, na Wolę, na Żoliborz. Buses run to every district of Warsaw. To Bemowo, to Białęka, to Bielany, to Mokotów, to Ochota, to North Praga, to South Praga, to Rembertów, to the city centre, to Targówek, to Ursus, to Ursynów,
to Wawel, to Wesoła, to Wilanów, to Włochy, to Wola, to Żoliborz. Regiony. Przeprowadziliśmy się z Suwalszczyzny na Opolszczyznę. We moved from the Suwałki area to the Opole area. Lub from the Suwałki region to the Opole region. We moved from the Suwałki area to the Opole area. Lub from the Suwałki region to the Opole region. Ta kolej prowadzi na Dolny Śląsk, a tamta na Górny Śląsk. This railway leads to Lower Silesia, and that one leads to Upper Silesia. This railway leads to Lower Silesia, and that one leads to Upper Silesia. Wielu ludzi jeździ na wakacje na Mazury, na Pomorze lub w Tatry. Many people go on holiday to the Mazuri Lakes lub to the Mazurian Lakes, to Pomerania or to the Tatra Mountains lub to the Tatras. Many people go on holiday to the Mazuri Lakes lub to the Mazurian Lakes, to Pomerania or to the Tatras lub to the Tatra Mountains. Wielu ludzi jeździ na wakacje nad jeziora, nad morze lub w góry. Many people go on holiday to the lakes, to the seaside or to the mountains. Many people go on holiday to the lakes, to the seaside or to the mountains. Wieś. Czasami ludzie uciekają z miasta na wieś. Sometimes people escape from the city to the country, lub to the countryside, lub to the village. Kraje. Jedni turyści jeżdżą na wakacje na Węgry, a inni do Austrii. Some tourists go on holiday to Hungary, others go to Austria. Some tourists go on holiday to Hungary, others go to Austria. Chciałbym wyjechać na Ukrainę lub do Rosji. I would like to go to Ukraine or to Russia. Lub I'd like to go to Ukraine or to Russia. I would like to go to Ukraine or to Russia. Lub I'd like to go to Ukraine or to Russia. Stronę świata. Kiedy jedziemy w jakąś stronę świata, to obowiązuje ta sama reguła. Używany jest przyimek tu, a nie on. W większości przypadków występuje przed stroną świata rodzajnik the. Przeprowadziliśmy się ze wschodu kraju na zachód. We moved from the east of the country to the west. We moved from the east of the country to the west. Aczkolwiek są stałe połączenia ze stronami świata bez rodzajnika. Ze wschodu na zachód, z północy na południe. From east to west. From north to south. From east to west. From north to south. Podsumowując używanie przyimków,
Przed określeniem miejsca, gdzie ktoś jedzie, używamy przyimka tu. Przed nazwami miast, dzielnic miast, regionów, krajów oraz stronami świata. Do Warszawy, do Kijowa, to Warsaw, to Kiev, to Warsaw, to Kiev, do Wilanowa, na Targówek, to Wilanów, to Targówek, to Wilanów, to Targówek, na Lubelszczyznę, to the Lublin area, Lub, region, to the Lublin area, Lub, region. Nad Bałtyk, w góry, w Tatry. To the Baltic, to the mountains, to the Tatras, lub to the Tatra mountains. To the Baltic, to the mountains, to the Tatras, lub to the Tatra mountains. Na wieś, to the country, lub to the countryside, lub to the village. To the country, lub to the countryside, lub to the village. Do Rosji, do Szwecji, na Litwę, na Cypr. To Russia, to Sweden, to Lithuania, to Cyprus. To Russia, to Sweden, to Lithuania, to Cyprus. Na północny zachód, na południowy wschód. To the northwest, to the southeast. To the northwest, to the southeast. Jako rodowitemu Brytyjczykowi łatwo mi to powiedzieć, ale pod tym względem język angielski jest prostszy od polskiego. No, przynajmniej teoretycznie. W praktyce używanie przyimków w języku obcym nigdy nie jest łatwe. Poza tym istnieje wyjątek. Za czasownikiem arrive zastosowane są przyimki in lub at. O 7 rano pociąg przybył do Łodzi. The train arrived in lub at Łódź at 7 o'clock in the morning. The train arrived in lub at Łódź at 7 o'clock in the morning. Nie zapomnij dać mi łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i skomentować mój film. Dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek tej serii. Do zobaczenia.